Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski, witam Was i mam wielką nadzieję, że tym razem dźwięk będzie dużo lepszy niż w poprzednich dwóch odcinkach w spotkaniu z Matragonem, ale tam był po prostu żywioł. Niespodziewana wizyta, także nie było oświetlenia, nie było mikrofonów i było jak było. Po prostu był słyszalny głos suszarek. No dzisiaj nie ma suszarek, tak dalej, tylko tu pani mojego pieska właśnie słychać w tym momencie, po podłodze chodzi. A propos Matragona, słuchajcie, Matragon Michał jest jednym z członków zespołu Another Pink Floyd, zespołu, który właśnie wydał swój nowy album. Muszę Wam powiedzieć, szczerze muszę Wam powiedzieć, że do tej pory albumy, z którymi miałem do czynienia, płyta kompaktowa, mini dysk, no ale przede wszystkim płyta winylowa, to jest mój pierwszy w życiu album, który jest wydany na pendrive'ie. Słuchajcie, tak to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze widać. Pięknie wydany album. I co my tu mamy? Another Pink Floyd, symfonicznie, gościnnie Marek Raduli, Piotr Metz, koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia zespołu, koncert nagrany w Ice Congress Center Kraków. Więcej informacji można uzyskać na stronie anotherpinkfloyd.com. Nagrań dokonano w Krakowie 23 marca 2024 roku. Także świeża sprawa. Polecam Wam. Byłem w Toruniu na koncercie Another Pink Floyd. No już prawie rok temu. 10 miesięcy temu, 11 miesięcy temu. Fantastyczna sprawa. Dobrze, wracamy do płyt winylowych. Teraz z całkiem innej beczki. Z całkiem innej beczki. Mianowicie przede mną niewielka kubka płyt z muzyką, której w sumie nigdy nie miałem w sklepie na stanie. Przychodzili ludzie, pytali się o jakiś tam heavy metal, speed metal, na heavy metal może nie, speed metal, death metal, tak dalej. Nie miałem, no w tym momencie mam. A co mam tutaj? Na przykład Nepal Death. Nepal Death i ich album pod tytułem Harmony Corruption. W Harmony Corruption iRay Records to wydało. Teraz Soft of the Heaven i grupa Slayer. A, pasuje? Na ściance, ok. Slayer. Oprócz tego mamy jeszcze Morbid Angel i mamy album Altars of Madness. Dobrze mówię? Nie. Blessed Are the Sea. Blessed Are the Sea. Co ja tutaj mówię? Naprawdę ciężko przeczytać to, co tutaj piszę, no ale się staram i nie najlepiej mi to wychodzi. Muszę przyznać szczerze, że nie jestem fanem tego rodzaju muzyki, ale to nie znaczy, że nie mam mieć tego rodzaju muzyki na stanie, bo wśród tych, co oglądają, wśród tych, co nie oglądają moich filmików, a przychodzą do sklepu, znajdują się fani tego rodzaju muzyki. Teraz Pestilence, Consuming Impulse, Road Racer wytwórnia. Te wszystkie płyty pochodzą z przestrzeni lat 89-91. Większość tych płyt. Tam punk rock będzie, no to będzie trochę wcześniejsze wydania, ale poza tym, tak jak mówiłem. Teraz Dark Angels i Darkness DC and Darkness. Teraz co jeszcze mi tutaj przede mną? Sodom, grupa i Agent Orange. Gayford okładeczka. Co by tu powiedzieć? Zła wiadomość. Wszystko fajnie, okładeczka taka VG+, nawet Gayford, tak dalej. Płytka niestety jest crack. Jest pęknięta na pierwszych półtora kawałka. Co prawda do otworzenia, no ale sam fakt, że jest pęknięta, to już jest coś. Teraz mamy Terrorizer, World Don't Fall i Array Records wytwórnia z powrotem. Oprócz tego mamy Carcass i Tools of the Trade. Carcass Tools of the Trade. 92 rok wydania. Tu już trochę lepiej. Pestilence i Testimony of the Ascians. I jeszcze raz grupa Slayer i Range in Blood. A teraz mamy do czynienia z Picture Disc, Death,
Spiritual Healing. Spiritual Healing i grupa Death. Tak to wygląda. Za dużo zielonego nie ma. To może coś wyjdzie na tym green screenie. Teraz Malovan Creation i Retribution with Runia Road Race Records. I na zakończenie Ateiści. Wyciągnę może z tej folii, żeby się nie odwijało. Ateist, Piece of Time. Piece of Time i grupa Ateist. To właśnie wszystko dla tych, którzy uwielbiają mocne brzmienie. Bardzo mocne brzmienie. Dobrze, to na tyle. Zapraszam do następnego odcineczka, w którym dalsza część tych płytek, znaczy może nie tych płytek, tylko muzyki tego rodzaju, ale to już w następnym odcinku. To do usłyszenia, do zobaczenia niebawem. Hej!